W jak niekonwencjonalny sposób uratowano XIV-wieczne mury miejskie, jak potoczyły się losy bliźniaczo zrośniętych kościołów zakonnych, jak garstka katolików postawiła piękny kościół w protestanckim mieście, jak mieszczanie uczcili złote gody swoich książąt i na jak oryginalny pomysł wpadły komunistyczne władze miasta, by w godny sposób przywitać partyjnych notabli. Opowiemy wam o tym podczas wizyty w jednym z przepięknych miast, w którym niemal na każdym kroku natkniecie się na zabytki przypominające o jego dawnej świetności. Zapraszamy Was na fascynującą podróż do skomplikowanej i burzliwej przeszłości Dolnego Śląska, a konkretnie do położonej niedaleko Wrocławia, nazywanej miastem wież i róż, Oleśnicy. Najcenniejsze zabytki znajdują się w historycznej części grodu, otoczonej niegdyś ceglanym murem obronnym oraz fosą. Oleśnica słynie przede wszystkim z okazałego, renesansowego zamku książąt oleśnickich, ale jego historia jest tak bogata, że opowiemy wam o niej na następnej wycieczce. Ale zanim go odwiedzimy, zabierzemy was na spacer po Starym Mieście i obejrzymy inne ciekawe atrakcje. Odkryjmy zatem, co warto zobaczyć w Oleśnicy. Oleśnica, historyczne miasto na Dolnym Śląsku, miała swój początek jako osada handlowa z kościołem i grodem obronnym już w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o Oleśnicy pochodzi z 1230 roku, gdy Henryk Brodaty wspomniał proboszcza z tutejszej parafii, a jednocześnie kanonika wrocławskiego i swojego kanclerza. Przed powstaniem bramy wrocławskiej i murów miejskich miasto było otoczone wałami o konstrukcji drewniano-ziemnej. W 1255 roku książę wrocławski Henryk III przekazał tereny Oleśnicy zasiedźcom Albrechtowi i Richolfowi, zobowiązując ich do lokacji miasta na prawie średzkim w zamian za liczne przywileje. Pierwsze obwałowania powstały jeszcze w tym samym roku. W XIII wieku Oleśnica stała się stolicą samodzielnego księstwa oleśnickiego po kolejnych podziałach ziem Piastów Śląskich. Mimo że Oleśnica liczyła wówczas zaledwie 1000 mieszkańców i należała do mniejszych miast na Śląsku, to Konrad I Oleśnicki postanowił wzmocnić jej status. W tym celu stał się lennikiem czeskim, co zdecydowanie podniosło rangę księstwa. Dzięki temu Oleśnica doświadczyła swego pierwszego okresu rozkwitu, co doprowadziło do budowy nowych murów obronnych i 4 bram miejskich. Miały one wysokość około 7-8 metrów, a przy bramach dochodziła nawet do 10. Zwieńczone były blankami i umieszczonymi na nich pomostami bojowymi. Szerokość zbudowanych na kamiennej podmurówce murów wynosiła od 2,5 metra w podstawie do 1,5 metra przy gankach. Dla wzmocnienia obronności i kontroli przybyłych wybudowano również 4 bramy miejskie. Wraz z rozwojem uzbrojenia artyleryjskiego mury i bramy dostosowywano do nowych warunków. W XVI wieku rozpoczęto także wznoszenie drugiego, zewnętrznego pierścienia, mającego wzmocnić odporność na ogień z armat. Jednak powstał ich tylko niewielki fragment. Po wojnie 30-letniej Oleśnica została mocno zniszczona, a liczba mieszkańców spadła o połowę.
Mury miały zostać rozebrane, a fosy zasypane, jednak z nieznanych powodów prace te nie zostały wykonane. W XVIII wieku, gdy znaczenie murów praktycznie zanikło, z obu ich stron zaczęto dostawiać domy mieszkalne, a w fosach powstały ogródki warzywne. Dzięki temu w XIX stuleciu murów nie ruszono, a rozebrano jedynie 3 bramy miejskie. Ostatnia z nich, brama wrocławska, zachowała się dzięki osobistemu zainteresowaniu cesarza Fryderyka III, który oglądał ją podczas wizyty w Oleśnicy w 1866 roku. Brama wrocławska to początkowo budowla dwukondygnacyjna, nad której przejazdem mieściła się siedziba straży. W izbie znajdował się również mechanizm odpowiedzialny za podnoszenie i opuszczanie brony. W XVI wieku dobudowano do niej kolejne 2 kondygnacje, wieńcząc je pomostem bojowym. W kolejnych wiekach była jeszcze kilkukrotnie remontowana, choć jej znaczenie malało. Uratowana dzięki interwencji cesarza, brama wrocławska przetrwała II wojnę światową bez większych szkód. Pod koniec lat 50. XX wieku przeprowadzono jej modernizację, dodając przy okazji strzelisty hełm i dzieląc wnętrze na kondygnacje użytkowe. Lokacja miasta na prawie średzkim przez Piastów dała ogromny impuls do rozwoju przestrzennego. Wytyczono prostokątny rynek o wymiarach 140 na 70 metrów, z którego wybiegało 12 ulic. Był to wówczas ewenement na Śląsku, bo tak rozwiniętej struktury komunikacyjnej nie posiadało żadne inne miasto. Wokół rynku wytyczono parcele, na których osiedlali się zwerbowani osadnicy, otrzymując przy okazji wiele przywilejów i korzyści ekonomicznych. W początkach XV stulecia powstaje Rada Miasta z burmistrzem na czele. Dotychczasowy drewniany dom wójta nie odpowiadał jej potrzebom i randze. Dlatego w 1410 roku wybudowano w miejscu domu kupieckiego murowany ratusz. Pierwszy ratusz był dwupiętrowym budynkiem w stylu gotyckim z przyległą kwadratową wieżą po wschodniej stronie. Po uszkodzeniach w 1535 roku odbudowano go, podwyższając przy okazji wieżę o oktagonalną nadbudowę. Nadwątlony wojną 30-letnią budynek przechodzi poważną przebudowę w 1664 roku, a następnie po pożarach w 1730 i 1826 roku. Dzięki nim budynek zyskał klasycystyczną formę. W 1945 roku ratusz zostaje w znacznym stopniu zniszczony, a po wojnie rozebrano zagrażające zawaleniem ściany. Na odbudowę musiał jednak poczekać do lat 60. Wzniesiono go zachowując klasycystyczną formę i fragmenty średniowiecznych murów, zmniejszając go jednak o 1/3 długości. Dziś ratusz ponownie jest siedzibą władz miejskich Oleśnicy. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień.
Obecna cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy jest niezwykle ciekawym zabytkiem budownictwa sakralnego. Jej oryginalność polega na tym, iż powstała z dwóch dawnych kościołów klasztornych, stojących jeden obok drugiego. Rozwój miast przyciągał liczne zakony średniowiecznej Europy, które upatrywały w nich szans na zbawienie kolejnych dusz. Nie inaczej było również w Oleśnicy. W drugiej połowie XIV wieku, tuż przy murach miejskich, swoje siedziby wznieśli wpierw Augustianie, a parę lat później swój kościół dobudowali również benedyktyni obrządku słowiańskiego, nazywani także braćmi słowiańskimi. Zakon benedyktyński nie rozwijał się tak pomyślnie jak inne zgromadzenia, a trzech braci nie było w stanie odpowiednio zadbać o świątynię. Dlatego w 1505 roku biskup wrocławski Jan Rot na prośbę książąt podjebrackich włączył opactwo benedyktynów do prepozytury Augustianów. Po pewnym czasie nastąpiło również konstrukcyjne połączenie obu kościołów poprzez wyburzenie graniczących ścian bocznych. Jednakże i bracia od świętego Augustyna nie utrzymali się zbyt długo w Oleśnicy i po zakorzenieniu się protestantyzmu opuścili klasztor w pierwszej połowie XVI wieku. W klasztorze założono przytułek dla ubogich, a kościół przekazano ewangelikom pochodzenia polskiego. Pastorem był tu Jerzy Bok, archidiakon, poeta i propagator języka polskiego. W 1945 roku kościół spłonął wraz z całym wyposażeniem. Pod koniec lat 60. XX wieku kościoły przedzielono ponownie ścianą i wyremontowano świątynię Najświętszej Marii Panny, przeznaczając ją na cerkiew prawosławną pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy. Nieużytkowany kościół świętego Jerzego doczekał się częściowego remontu dopiero w początkach XXI wieku i do dziś czeka na jego dokończenie. Rządy książąt piastowskich przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Oleśnicy. W miasteczku zaczęło osiedlać się coraz więcej ludzi, w tym także Żydów, którzy w początku XV wieku stanowili już znaczną część populacji. W 1418 roku postanowiono wybudować zatem orientowaną synagogę w stylu gotyckim, prawdopodobnie wzorowaną na synagodze w Pradze, na co wskazuje duże podobieństwo obu budowli. W 1535 roku Żydzi zostali przepędzeni z miasta, a synagoga pełniła funkcję arsenału miejskiego, a później magazynu. Po około 160 latach budynek został przebudowany na zbór ewangelicki pod wezwaniem Zbawiciela i zapewne wtedy dobudowano wieżę. W 1730 roku kościół uległ spaleniu w pożarze miasta. Jednak już po 4 latach został odbudowany w stylu barokowym dzięki fundacji żony księcia Karola Fryderyka Wintemberga. Mimo to świątynia rzadko była odwiedzana przez wiernych, którzy uczestniczyli tam głównie w lekcjach religii i nabożeństwach świątecznych. W XVIII wieku budynek został przeznaczony na cele wojskowe, a później nawet na część urzędów miejskich. Na szczęście kościół uniknął zniszczeń podczas II wojny światowej i został włączony do nowej zabudowy miasta. Po remoncie w latach 60. XX wieku przekazano go gminie ewangelickiej, a obecnie pełni funkcję siedziby kościoła zielonoświątkowców. Po śmierci Konrada X Białego, ostatniego przedstawiciela linii Piastów,
Księstwo Oleśnickie przeszło pod kontrolę króla Czech Władysława Jagiellończyka, który przekazał je Podiebiradom z Ziembic. Ich rządy w XVI wieku przyniosły miastu dalszy rozwój, znany jako Złoty Okres. Czas ten charakteryzował się stabilizacją i wzrostem zamożności Oleśnicy. Podczas rządu Podiebiradów miasto przeżyło rozkwit, co objawiło się w renesansowej przebudowie zamku, rozbudowie umocnień, budowie nowych świątyń, gimnazjum, biblioteki i drukarni. Oleśnica stała się ośrodkiem kultury i sztuki. Idealnym miejscem, aby zapoznać się z dziejami Oleśnicy, jest Dom Spotkań z Historią, którego celem jest przedstawienie pigułki wiedzy historycznej o mieście z wykorzystaniem nowoczesnych i multimedialnych ekspozycji. Można tu obejrzeć kilkaset zdigitalizowanych eksponatów oraz wiele dawnych zdjęć Oleśnicy pochodzących z czasów od średniowiecza po II wojnę światową. Wracając do historii miasta, niestety dobre czasy kończy początek wojny 30-letniej, która doprowadziła do spadku populacji miasta o połowę. W 1647 roku umiera ostatni przedstawiciel rodu Podiebradów Oleśnickich, Karol Fryderyk. Jego córka Elżbieta Maria wychodzi za mąż za Sylwiusza Nimrodę, a księstwo przechodzi pod kontrolę książąt wintenberskich, którzy stopniowo odbudowują miasto w stylu barokowym i przywracają jego poprzednie funkcje. Niestety początek XVIII wieku niszczy wszelkie te wysiłki, najpierw zaraza, a następnie pożar powodują dewastację i spustoszenie znacznej części miasta. W 1738 roku przy znacznej pomocy cesarza Karola VI Habsburga niewielka grupa około 100 oleśnickich katolików wznosi w protestanckim mieście barokowy kościół Świętej Trójcy. Budowy nie wstrzymały nawet protesty księcia Oleśnickiego, ponieważ w 1741 roku na Śląsk wkroczyły wojska Fryderyka II Wielkiego i Oleśnica przeszła pod panowanie Prus. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując Razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Do połowy XVIII wieku kościół został wykończony i ozdobiony m.in. przez Antona Erasma Bauera, który stworzył iluzjonistyczny ołtarz główny oraz dekoracje apsyd i nawy głównej. Budowa kościoła przyczyniła się do gwałtownego wzrostu liczby wiernych, osiągając w początkach XX wieku ponad 3000. W związku z tym podjęto decyzję o rozbudowie świątyni poprzez wzniesienie drugiej nawy w miejscu dawnego domu parafialnego, który został przeniesiony do dawnego przytułku, gdzie znajduje się do dzisiaj. W 1945 roku kościół spłonął, a odbudowę rozpoczęto pod koniec lat 50. XX wieku. Z dawnej świątyni przetrwały jedynie fragmenty ołtarzy bocznych i ich figur oraz ołtarz główny i ambona, które zostały odrestaurowane i nadal zdobią wnętrze świątyni. W 1791 roku odsłonięto najstarszy z pomników Oleśnicy i jedyny tego rodzaju monument,
kolumnę Złotych Godów. Powstała ona na zamówienie mieszkańców miasta dla uczczenia Złotych Godów księcia Karla Christiana Erdmana Wiltenberg-Oles i jego żony Marii Sofii Wilhelminy z hrabiów z Olm-Laubach. Wykonany został według projektu architekta Karla Johanna Leissera, a jego wykonawcą był znany wrocławski kamieniarz Johann Martin Blacha. Pomnik ma wysokość około 15 metrów i składa się z czworobocznego cokołu i korynckiej kolumny podtrzymującej książęcą mitrę. Wiek XIX przynosi reformy w Prusach, ograniczając w znacznym stopniu władzę książąt na rzecz samorządów. Sprzyja to dalszemu rozwojowi handlu i rzemiosła, spotęgowanego jeszcze przez doprowadzenie linii kolejowej. W mieście zaczynają pojawiać się zakłady przemysłowe i komunalne. Pod koniec wieku miasto staje się lennem koronnym rodu Hohenzollern. Wzrasta ranga Oleśnicy jako miasta związanego z domem panującym w Niemczech i Prusach. W 1873 roku dla uczczenia zwycięstwa Prus nad Francją przed wejściem do ratusza wzniesiono kolumnę zwycięstwa. Przedstawia ona na wysokiej kolumnie uskrzydloną boginię zwycięstwa Nikę, zstępującą na ziemię i trzymającą w prawej ręce wieniec laurowy, a w lewej liść palmy. Na polach cokołu umieszczone były marmurowe medaliony przedstawiające krzyż żelazny i niemieckie napisy o treści patriotycznej. Po roku 1945 medaliony zostały usunięte, a w ich miejsce umieszczono tablice przypominające o tysiącleciu państwa polskiego i wyzwoleniu Oleśnicy. Zdemontowano je w 2002 roku i dziś na marmurowych tablicach nie ma żadnych napisów. To, że Oleśnicę można nazwać miastem wież, można zobaczyć już z daleka, gdy tylko zbliżamy się do niej. Wieża zamkowa, ratuszowa oraz wieże kościelne od razu rzucają się w oczy. Szczególnie dobrze widać to z tarasu jednej z nich, usytuowanej na zamku książąt oleśnickich. Nieważne, w którą stronę spojrzymy, naszym oczom ukaże się jedna z wież. A skąd wzięło się określenie miasto róż? Otóż powód jest niezwykle prozaiczny i zarazem zabawny. Otóż w latach 60. XX wieku władze miast chciały pokazać się podczas wizytacji partyjnych notabli z jak najlepszej strony, dlatego bielono krawężniki czy wręcz malowano trawy. Komunistyczni włodarze Oleśnicy wpadli na bardziej oryginalny pomysł i obsadzili różami niemal całe miasto. Dziś jeden z tych pięknych kwiatów trzyma Ola, rzeźba dziewczynki siedzącej na ławeczce na oleśnickim rynku. Czyżby miała przypominać o starym zwyczaju, gdy dzieci kwiatami witały ojców narodu? I z tym pytaniem zostawiamy Was do następnej wycieczki, kiedy to opowiemy Wam o zamku książąt oleśnickich. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.